Poli, witajcie na moim kanale. Mamy dzisiaj 31 grudnia 2025 i uważam, że jest to idealny moment, aby podsumować sobie ten rok, wymienić rzeczy, które fajne się w nim zdarzyły, niefajne, co fajnego udało się wydropić, żebyście mogli zobaczyć, jak ten rok w przypadku Pokemonów wyglądał dla mnie. Powiem Wam, że postarałam się i zrobiłam to w formie prezentacji. I też mam nadzieję, że będzie dobrze widać to, co jest na ekranie komputera, na Waszych ekranach. Ale wydaje mi się, że będzie ok, także mam nadzieję, że też będziecie wszystko dobrze widzieli. Myślę, że nie ma co przyciągać, także zacznijmy sobie. Police Pokémon Wrapped 2025. 2025 to był długi rok, a dodatkowo dla mnie był to pierwszy rok zbierania kart. Wszystko zaczęło się od Should I open it or should I keep it sealed? Dokładnie od Deep Pocket Monster, ponieważ filmiki jego pojawiały się w kółko na moim wallu w pewnym momencie i wkręciłam się strasznie w Pokemony ponownie, bo kiedy byłam młodsza i można było trafić tam w chipsach, to kartę zbierałam, ale no w pewnym momencie moja mama po prostu pewnie wszystko wyrzuciła, ale nie wydaje mi się, że miała tam jakiegoś Charizarda, raczej bym to pamiętała. Dlatego teraz jak już jako dorosła osoba zbieram karty na nowo. No i nie było to samo Should I open it, should I keep it sealed? Było to Shrouded Fable, ponieważ to był pierwszy booster, który kupiłam i to jeszcze w Candy Pop. Nie wiem, czy kojarzycie te sklepy. Kiedyś można było w nich kupić pojedyncze boostery. Teraz już z tego, co ostatnio patrzyłam, już nie mają boosterów. Pojedyncze jakieś tam pokemonowe słodycze, ale boosterków już tam nie znajdziemy. Może w przyszłości jeszcze tam wrócą. Teraz moja kolekcja, czyli to pewnie co Was ciekawi. I 2025 zaowocował otwarciem, uwaga, 801 boosterów. No, tak dużo. Proszę, nie przeliczajcie sobie teraz tego, ile to wychodzi kosztowo w pieniądzach, no bo załamiecie się tak samo jak ja. A po co? To ma być miły filmik, także przejdźmy sobie dalej. Nowe sety zbierane w 2025. Tutaj mówimy właśnie o tych setach, które tylko w tym roku wyszły. Zaczęłam od zbierania Prismatica, ponieważ byłam taka podekscytowana tym, że zbieram karty, wychodzi Prismatic Evolution. Już jesteśmy po preorderach, więc ceny są wysokie. Ja mam to gdzieś, chcę zbierać te karty, chcę wydropić te ewilucje. W ogóle nie ogarniam tego, jakie są drop rate'y, jak mam szansę na jaką kartę, czy ktoś mnie nie oszuka, kiedy kupię pojedynczy booster. No ogólnie osoba, która dopiero co zaczyna zbierać, więc nie wie nic. Zaczęłam zbierać ten set. Nie wydropiła mi żadna ewilucja. Kto by się spodziewał? Także Prismatic Traumatic. Następnie Journey Together. No i tutaj jest zablurowany, ponieważ był to set, przy którym stwierdziłam, że nie chcę go zbierać. Jakoś nie czułam tych kart. Stwierdziłam, że ten sobie odpuszczę. Będę dalej kupować Prismatica. I poczekam na kolejny set, który wyjdzie. No i oczywiście było to Destined Rivals, w którym się zakochałam, ponieważ bardzo lubiłam Team Rocket. Chciałam mieć te karty. No i dużo kart z tego właśnie setu mi się podobało. Drogą kartę w tym secie udało mi się trafić. Dalej mamy Black Bolt and White Flare. Tutaj również zrezygnowałam z tych setów. Miałam wrażenie trochę, że to są takie zapychacze. Nie chciałam ich zbierać, ponieważ no, tam znowu pojawiły się te Master Ball, Pokeball i wiedziałam, że znowu będzie tego dużo. Ja będę chciała mieć to wszystko, bo ciężko mi odpuścić i jeżeli zaczynam zbierać jakiś set, to staram się mieć wszystkie karty w każdej wersji. Więc tutaj jakby też wiedziałam, że wkopię się trochę w takie bagno i z nich również zrezygnowałam. Potem oczywiście wyszła era Mega Evolution, na którą bardzo czekałam, bo kiedy już zaczęłam się bardziej kartami interesować, no to sprawdzałam, że era Scarlet and Violet się zaraz kończy, będzie nowa era, co to będzie? Wow, coś nowego wprowadzą. Także tak, Mega Evolution byłam bardzo podekscytowana. Kupiłam wszystko z tego setu, chyba co mogłam. Też podrobiły mi fajne karty. Nawet na kanale, tutaj gdzie Wam się pojawi, możecie teraz sobie obejrzeć filmik z otwierania booster displaya. Także zapraszam do oglądania. Ostatni set, który jeszcze udało nam się złapać w tym roku, czyli Phantasmal Flames, bo ten set, który będzie u nas w styczniu, Ascended Heroes,
mam nadzieję, że dobrze wymawiam, no to w Japonii już wyszedł. My na niego jeszcze czekamy w wersji angielskiej. Zobaczymy się z nim dopiero w styczniu, także też będzie z tego unboxing na pewno. Poza tym, że zaczęłam zbierać te sety, które wychodziły w tym roku, zbierałam również sety starsze, ponieważ, no nie powiem, i dostępność, i cena była jeszcze w miarę ok. No i sety, które zbierałam z tych starszych, to tutaj Wam się teraz pojawiają. Mam tutaj Stellar Crowna, Temporal Forces, Twilight Masquerade, całe to Shrouded Fable. Bardzo fajny, mały set. Jeżeli szukacie czegoś na początek, to polecam. I jeszcze nie jest tak drogi jak inne. Paldea Evolve, Obsidian Flames, Paradox Rift, no i Searching Sparks. Na każdy z tych setów mam binder, także troszkę tego jest. Dajcie znać, jak Wy przetrzymujecie Wasze karty. Czy to jest zawsze w binderze, czy jednak trzymacie je w inny sposób. Szukam inspiracji, także piszcie. 3 moje ulubione sety. Taki mały spoiler, nie znajdziecie tutaj Prismatica, Traumatica z powodów wiadomych chyba każdemu. Możecie obstawiać, jak myślicie, co tu może się pojawić, żeby nie trzymać Was już w takiej niepewności. I jest to Searching Sparks, Twilight Masquerade i Destined Rivals. Nie ma tu żadnej jakiejś takiej kolejności, który jest z nich bardziej mniej lubiany. Wszystkie te 3 uważam, że są super. Bardzo przyjemnie mi się je zbiera. Dalej mamy najlepszy set 2025. No i to jest najlepszy set, który wyszedł w tym roku, moim zdaniem. Także nie obraźcie się. Ale napiszcie, jaki set Waszym zdaniem był najlepszy w tym roku. No bo moim był to Destined Rivals. Tutaj właśnie było takie to połączenie z Team Rocket. Mi to się skojarzyło z serialem. No i ten set miał też piękne karty, które możecie teraz zobaczyć na ekranie. Skoro mamy najlepszy set, no to wypada wytypować najgorszy set. Możecie się domyśleć, że będzie to set, którego nie zbierałam, no bo z jakichś powodów faktycznie mi się nie podobał i uważam, że najgorszym setem w tym roku było Journey Together. Przepraszam wszystkich fanów. Nie bez powodu teraz Journey Together ląduje we wszystkich jakichś większych boksach od Pokemonów. Mam wrażenie, że po prostu próbują upchnąć te boostery, gdzie tylko mogą. No i nawet ostatnio te boostery wleciały do żabki. No i napiszcie, który set był Waszym zdaniem najgorszy i nie piszcie Destined Rivals, bo się z Wami nie zgodzę. Najlepsze sety już mamy, no to teraz czas na najlepszą kartę 2025. Myślałam jakby o tym, czy kartę daną posiadam, czy nie, żeby nie było. Długo myślałam nad tymi sirkami z Prismatica, jednak stwierdziłam, że jest karta, która urzekła mnie bardziej i nie jest ona z ery Scarlet Violet. I żeby nie trzymać Was dłużej, no to moim zdaniem jest to ta karta z Charizardem. Bardzo podobają mi się te ataki w języku japońskim, no i fakt, że w japońskich kartach te ataki są po angielsku, więc uważam, że to jest taki bardzo fajny smaczek i te karty naprawdę są bardzo ładne, doprecyzowane i mimo tego, że tak dużo się na nich dzieje, nie są one zapchane i takie, że może za dużo się na nich dzieje. Przechodząc dalej, najgorsza karta. I nie chcę trochę obrażać artysty, bo domyślam się, że każdy ma swój styl i każdy poświęca na to dużo swojego czasu. No ale ta karta, ona jest chyba z Black Bolt zestawu. Jest taka brudna. Nie zatrzymujmy się na tym jakoś długo, no po prostu karta, która nie przypadła mi do gustu. Gdybym tak miała Wam powiedzieć, co jeszcze mi się nie podobało, no to karty promo właśnie w Black Bolt i White Flare. Rozumiem takie to połączenie, ale dla mnie są takie szarobure, mało się tam dzieje, mało koloru, niefajne. Tutaj mamy top 3 dropy i zacznijmy sobie oczywiście od końca i tutaj mamy na miejscu 3, strzeliłam, że będzie w boosterze, więc jest to taki drop dla mnie sentymentalny, ponieważ udało mi się po prostu zgadnąć, hej, będę miała w moim boosterze Groudona i proszę bardzo, trafił się, jest w mojej kolekcji. Też zaznaczę, że te top 3 dropy to są top 3 dropy dla mnie. Nie są to najdroższe karty, do tego też przejdziemy. Na drugim miejscu jest karta, która trafiła się 2 razy i którą bardzo chciałam. Jest to Bulbasaur z Mega Evolution. Piękna karta, bardzo chciałam ją trafić. Też możecie zobaczyć w filmiku, o którym Wam przed chwilą mówiłam, z otwierania Mega Evolution, że to było moje Last Pack Magic, więc bardzo fajnie, bo po prostu bałam się, że nie trafi mi się ta karta, a na nią bardzo liczyłam.
A później trafiłam się w jakimś randomowym boosterze z Rossmana. Także tak, kochani, boostery z Rossmana nie są oszukane. Miejsce numer 1. Mystery Pack od Japan Collectibles. Jest to karta z Moltres X Team Rocket. Najdroższa karta, która mi się trafiła z setu Destiny's Rivals. Najdroższe dropy w tym roku. Wypisywałam konkretnie cen, ponieważ te karty, tam te ceny czasem się zmieniają. Tutaj mamy z Prismatica Charizarda, czyli najdroższą kartę z setu Obsidian Flames, Bulbasaura. Ze Stalacrowna to jest chyba druga teraz najdroższa karta, bo najdroższy dalej jest Squirtle. Castelliego, Groudona, którego też wcześniej widzieliście, no i tego Moltresa. 6 najdroższych kart. Trafiło się też kilka innych takich drogich, no ale starałam się wybrać te takie powyżej 200 zł. Top cute karty, ponieważ no powiedzmy sobie szczerze, jestem taką babą, że dla mnie są też ważne te cute karty. Patrzę na to, czy karta też ma ładny art, jest przyjemna dla oka, czy jest na niej jakiś fajny Pokémon. I to są karty oczywiście, które wydropiłam, więc mam je w swojej kolekcji. Bardzo mi się podobają. Kartę z myszkami trafiłam w ciemnym lesie. Stwierdziłam, że na Halloween nagram takie otwieranie boostera. Gdzieś tu się Wam pokaże filmik albo podlinkuję go Wam w opisie, że idę w ciemnym lesie i stwierdzam, że otworzę sobie tam booster. No i ta karta się wydropiła, także taki leśny klimat, udało się, bardzo fajna karta. Dalej mamy karta wydropiona najwięcej razy. No, tak też się zdarza. I tutaj oczywiście nie patrzę na karty common czy exy, bo no, tego aż tak nie liczę i tak nie sprawdzam. Mamy kartę taką faktycznie jakiegoś full arta, który powtórzył się i jest to ta karta. Powtórzyła się aż 3 razy, także jeżeli chcecie, dawajcie znać, chętnie się wymienię. Latające banknoty oczywiście o czymś świadczą. Teraz będzie moja ulubiona karta, którą kupiłam. To jest karta, którą po prostu próbowałam wydropić, nie udało się. Będą dla Was takie dwie małe podpowiedzi, żebyście zgadli, która jest to karta. I to jest podpowiedź numer 1 i to jest podpowiedź numer 2. Więc jak nie zgadliście, no to proszę bardzo, jest to ta karta z Eevee, z setu Twilight Masquerade. Uważam, że przepiękna karta, no i próbowałam ją wydropić, nie udało się i kupiłam ją ostatecznie na Polish Card Show w Warszawie w tym roku. Poza Polish Card Show kupowałam też kilka kart na Vinted, ale tu też możecie zobaczyć kilka takich zakupów. Bardzo ten Alolan Duck Trio z Surging Sparksa, bardzo chciałam mieć tą kartę. Top zakup 2025. I w tej kategorii myślałam o tym, co jest jakby takim najfajniejszym smaczkiem, który udało mi się kupić, czyli wiecie, coś takiego innego niż po prostu kupienie jakiegoś boostera czy setu, który normalnie jest dostępny. Stwierdziłam, że czymś takim jest japoński booster z McDonalda, no bo tutaj mamy tą piękną kartę z Pikachu, który sobie wcina burgerka, no i jeszcze udało mi się w jednym z tych boosterów, bo kupiłam 2, trafić się z Sprigatito, czyli mojego ulubionego Pokemona. Kupiłam te boostery na Japan Collectibles. Jest to też sklep, który jest sponsorem tego kanału, także polecam Wam zajrzeć na stronę. Link macie w opisie. Teraz karta, którą najbardziej chciałam zdobyć. I jest to ten Persian z Shrouded Fable. Niestety nie udało mi się tej karty zdobyć, ale wciąż mamy rok 2026. Może uda się ją wtedy trafić. Języki, w których zbierałam karty, to możecie się dowiedzieć, że był to język angielski, polski, japoński oraz chiński, ponieważ testowałam sobie trochę zamawianie tych zestawów z chińskiego AliExpress, ale mimo wszystko te karty z języka angielskiego to były te przeważające. Najlepszy zestaw 2025. Tutaj mówimy sobie o tym, jaki zestaw faktycznie zrobił takie największe wrażenie. Był fajny, miał fajne dodatki, miał powiedzmy fajną matę albo jakąś fajną figurkę w zestawie. Moim zdaniem jest to Super Premium Collection z Prismatica. Możecie się kłócić ze mną. Tutaj jakby wiem, że zdania mogą być sprzeczne, ponieważ po pierwsze bardzo zawyżony cenowo box, też z Prismatica, gdzie ciężko liczyć na jakiekolwiek dropy, ale uważam, że ma swoje plusy, ponieważ mieliśmy tam piękną matę z ewolucjami, mieliśmy piękną kartę promo, którą uważam, że jest prześliczna i mam ją właśnie w swojej kolekcji. No i też ten piękny boksik na deck z Eevee.
Też taki fajny smaczek i coś, co pasuje faktycznie do tego setu. Jest to takie wszystko ze sobą spójne. Kupując ten box, faktycznie w środku dostaje się tylko Prismatica. Więc faktycznie jest to coś powiązane z tym setem i nie dostajemy jakichś zapychaczy. Szkoda tylko, że cena nie była niższa w wielu sklepach. No i też szkoda, że drop rate nie jest najwyższy lub po prostu wyższy jakkolwiek. Mamy najlepszy do teraz najgorszy zestaw, ale dla mnie jest to ten zestaw z Moltresem od Team Rocket i uważam, że jest to najgorszy zestaw, ponieważ kupuję sobie zestaw z Team Rocket. Ile dostanę tam boosterów z Destined Rivals? 2. 2 boostery. No ja bym się wkurzyła. Nawet myślałam, czy nie kupić tego zestawu, ale jak faktycznie spojrzałam sobie, co jest w środku, stwierdziłam, jakby nie ma sensu. Wiem, że z innych boosterów też byłabym zadowolona, bo mamy tam i Obsidian Flames i wydaje mi się, że jest Surging Sparks, więc jakby są wszystkie te sety, które zbieram, ale no nie uważam, że taki powinien być zamysł tego boxa. Jakby tutaj powinny być faktycznie rzeczy powiązane z Team Rocket, z Destined Rivals. Nie mamy tego tutaj. Najciekawsze miejsce otwarcia boostera. Tego może nie wiecie, bo nie wszystkie z tego filmiki wrzucam. Nieraz kupuję sobie boostery na jakieś wyjazdy lub w różne miejsca, gdzie idę, no i tam otwieram sobie te boostery. I tutaj Love in the Air. Pokémon in the Air, ponieważ mój booster otwierałam sobie w samolocie, więc byłam ileś tam kilometrów nad ziemią, nad gruntem. Widok był po prostu przepiękny. No i też byłam taka cała zestresowana, bo ja ogólnie bardzo nie lubię latać. Mam lęk wysokości i czuję się niebezpiecznie w takiej puszce, gdzie każda drgawka samolotu sprawia, że się stresuję. Ten booster trochę na chwilę tak sprawił, że nie myślałam o tym. Były różne inne miejsca, bo na przykład otwierałam boosterek w pracy, otwierałam w restauracji czy w lesie właśnie, to co Wam mówiłam z tym ciemnym lasem. Najdziwniejsza sytuacja 2025. To jest kategoria, w której myślałam sobie, co takiego dziwnego w ogóle w świecie jakby pokemonowym, zbierania kart się wydarzyło. No i dla mnie zdecydowanie tutaj wskakuje akcja w japońskich McDonaldach, czyli po prostu to, ile żywności się zmarnowało po to tylko, żeby ludzie mogli kupić te boostery i potem sprzedawać je z mocno zawyżoną ceną. Mam nadzieję, że rozwiążą ten problem w przyszłości, szczególnie, że są podobno jakieś takie małe przecieki. To tutaj na filmiku o tym mówiłam, że możliwe, że teraz, skoro mamy 30-lecie Pokemonów, w lutym lub marcu zobaczymy Pokemony znowu w McDonaldzie. Globalnie nie ma jeszcze dat, ani konkretnych państw. Podejrzewam, że Polska będzie znowu troszkę później niż Stany Zjednoczone, o ile w ogóle jest to prawdziwa informacja, a nie fake news. Najlepszy news 2025. Tutaj też jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, ponieważ dla każdego jest to coś innego. Ktoś cieszy się z konkretnej karty, z konkretnego setu, z jakiegoś wydarzenia, także dawajcie znać. No i dla mnie zdecydowanie jest to informacja o Pokeparku, który otwiera się w Japonii. Mam nadzieję, że będzie tam właśnie dużo atrakcji i czekam na więcej informacji. Z tego co pamiętam, to otwiera on się w marcu przyszłego roku. Zobaczymy, czy się wyrobią, czy zdążą. No i jak szybko będą rozchodziły się bilety, ale no liczę na to, że będzie to bardzo fajne miejsce. Będę na razie na nie patrzyła z daleka, może kiedyś uda mi się je odwiedzić. 2025 w liczbach. I na Instagramie zebrałam 129 obserwujących. Na YouTubie jest natomiast 214 subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. I jest to też taki moment, żeby przypomnieć Wam, że jeżeli oglądacie ten filmik, a mnie nie subskrybujecie, to bardzo zachęcam do zaobserwowania, włączenia dzwoneczka, jeżeli chcecie być na bieżąco, a mam nadzieję, że content w przyszłym roku się Wam spodoba. Na TikToku jest Was 564. Kolejna kategoria to są karty, które posiadam i według aplikacji, z której korzystam, mam 2645 kart. I są to karty, które są trzymane w moich tych setach. Nie mam tam liczonych kart, które są z ery Sword and Shield, ponieważ kilka takich też boosterów mam, ale ich tam jeszcze nie dodawałam. Nie ma tam bulku, więc jeżeli mam jakieś powtórki, nawet jakieś droższe karty, no to jakby system mi tego tam nie zlicza. Więc podejrzewam, że ta liczba jest dużo wyższa, no a to są faktycznie takie karty, które mam w mojej kolekcji, mogę powiedzieć.
no bo bulk po prostu trzymam sobie schowany. Także to jest taka liczba, powiedzmy plus minus. No i też tutaj aplikacja podsumowała wartość tej mojej kolekcji, czyli tych 2645 kart i według systemu jest to 7613,30 groszy. Tutaj też powiedziałam, że jest takie plus minus. Może się to trochę różnić, bo wydaje mi się, że też nie wszystkie karty jeszcze dodałam na tym slajdzie, czego nauczył mnie ten rok. No i skoro wiecie, że to był dla mnie pierwszy rok zbierania kart, no to możecie stwierdzić, że nauczyłam się bardzo dużo. A ja bym powiedziała, że dalej bardzo dużo nie wiem. Ale takie 3 punkty, które wymieniłam, to nie musisz zbierać wszystkiego. I uważam, że to jest też taka dobra rada dla każdego, kto wchodzi w to hobby, że to nie jest tak, że wychodzi set, muszę go zbierać, muszę mieć wszystkie karty. Jakby nie, wybierz sobie coś, co lubisz, znajdź sobie set, gdzie są Pokemony, które lubisz, albo po prostu nie zbieraj całego setu, tylko po prostu skupuj karty, nawet jakieś starsze lub po prostu boostery, gdzie możesz się wydropić z Pokemonem, który po prostu lubisz i nie zmuszaj się do tego, że widzisz, że inni zbierają całe sety i po kilku dniach kupują mastery. Nie rób tego, po prostu jeżeli nie chcesz. A jak chcesz, to oczywiście kup, ale no uważam, że jest taka ważna rzecz, którą sobie musiałam uświadomić, że nie muszę zbierać wszystkiego. I też tak mi pomogło, że kiedy wychodziło właśnie to Journey Together, którego stwierdziłam, że nie chcę zbierać, to że nie zbierasz tego i tyle, jakby nic się nie minie, wyjdzie zaraz jakiś kolejny fajny set i na niego sobie wydasz pieniądze. Kolejna rzecz to możesz 10 razy pod rząd nie mieć żadnego dropa i to jest okej. Miałam takie momenty, że miałam właśnie po 10, czy nie wiem, po 15, 20 chyba nie, ale otwieranych boosterów i było wszystko bez dropa. Nawet to nie mówię, że nie trafiły mi się jakieś super full arty, ale nawet ciężko było, żeby trafił mi się jakiś X. No i było mi bardzo smutno, tak podpadałam trochę, że może już nie powinnam zbierać tych kart, nie trafia mi się nic fajnego i nie dropią jakieś fajne karty, a u mnie jest tak słabo. Nie trafisz za 15 razem, ale za 16 trafi Ci się najdroższa karta w secie na przykład, albo trafi Ci się karta, którą bardzo chcesz. Też bym się nie zniechęcała, to jest po prostu hobby, nie wiecie, co się trafi w środku. Trzeba zaryzykować i spróbować. Trzecia rzecz, z której też się bardzo cieszę, że zrozumiałam ją w tym roku, to, że jeżeli jakaś karta bardzo mi się podoba, to po prostu sobie ją kupię. Czemu mam się stresować i być smutna, że jakiejś karty nie mam, kiedy faktycznie bardzo na niej mi zależy? No i taką kartą właśnie była ta Eevee's Twilight Masquerade. Kupowałam te boostery, kupowałam. No nie trafiała mi się ta karta, trafiały mi się inne rzeczy. Jestem teraz szczęśliwą posiadaczką i zamierzam sobie ją w mojej kolekcji zatrzymać już na zawsze. Teraz na co czekam w przyszłym roku, czyli w 2026? Dawajcie znać, na co Wy czekacie, na jakieś wydarzenie pod Pokemonów, coś co wychodzi, jakiś konkretny secik. A mnie jest to tak, po pierwsze Pokemony X Lego, czyli to, co już mamy zapowiedziane, że w końcu dostaniemy Lego z Pokemonami. Dalej mamy grę na Nintendo Pokopia. I tutaj bardzo jestem ciekawa tej gry, bo daje mi to taki vibe Stardew Valley. No, niestety nie mam jeszcze Nintendo Switch 2, także Nintendo, jeśli teraz to oglądasz, to call me, ja chętnie przetestuję dla Was tego Switcha, dawajcie znać. Dalej mamy 30-lecie Pokemonów, no jakby to będzie duże wydarzenie. Patrząc po tym secie, który wyszedł na 25-lecie, były tam bardzo ładne karty. Dalej mamy pull rate'y. Mam nadzieję, że Pokémon Company zmieni trochę podejście i łatwiej będzie można trafić karty w setach, że faktycznie nie popełniam już takiego błędu jak w Prismaticu. Podejdę do tego troszkę inaczej i łatwiej będzie można trafić te karty, na to liczę. Dalej mamy Biedronka, Lidl, Dino. Mam nadzieję, że te boostery będą się często pojawiały w takich właśnie seriach w tych sklepach. Jak dla mnie to jest na plus, że mogę sobie pójść do Rossmana, zrobić standardowe zakupy i wezmę sobie jeszcze boosterek do tego. Uważam, że im większa dostępność, tym jakby lepiej dla nas wszystkich. Bardziej bym to traktowała jako coś dodatkowego, kiedy jesteście już w tym sklepie, niż po prostu jako rzecz, po którą specjalnie się tam idzie. No i 2026 się ładuje. Od siebie mogę Wam powiedzieć, że dziękuję Wam za ten rok.
Życzę Wam dużo dropów, życzę Wam, żeby spełniły się Wasze pokemonowe marzenia. I ode mnie to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia w nowym roku. Pa!